Dziś w odcinku klientka w trosce o swojego męża oddaje w zastaw narzędzia do majsterkowania. Proszę pana, przez to cholerstwo mój mąż prawie rękę stracił. A widział pan muzyka bez ręki? To co męża na piłowanie tak wzięło? Uparł się, że na naszej działce zbuduje altankę do grillowania. Tylko że to łamaga jest. Starszy mężczyzna pragnie uczcić pamięć partyzanckiego oddziału swojego ojca. Wydawać pieniądze na jakiś pomnik w lesie to już naprawdę jest przesada. Moje pieniądze, mój pomnik. Zrobię, jak będę chciał. Wojtek zastaje Martę i Lolka w niezręcznej sytuacji. Cześć Wojtek, co ty tu robisz? A co? Przyszedłem nie w porę? Nie no, coś ty. No cześć. O, Kinia. A co ty tak się na mnie patrzysz jak ciele? Ciele. Dawno cię tu nie było. Ale teraz jestem. Widzę, że nowa załoga. Co, interes się kręci? No, kręci. Z ciebie to taka dusza towarzystwa, jak zwykle. Zawołaj mi Jadka. Nie ma. Jest w drugim lombardzie. Potrzebuję go pilnie dzisiaj znaleźć. A co? Wyczułeś, że jest sam? Ty też jesteś i co? No, dobrze mi. Akurat. A co od niego chcesz? Mam prezent dla niego. Wiesz co, mam wrażenie, że on to już ma wystarczająco prezentów od kobiet. Ale z wyjściówki na galę MMA na pewno by się ucieszył, nie? O, to akurat chyba chciał. Wiesz, biletów już nie ma w sprzedaży. A ja mam. No nic, idę do tej waszej filii. Cześć wam. Cześć, mam. Kto to był? Jakaś była dziewczynatka? Tak. Jedna z wielu. Za to najbardziej zdeterminowana. Kinia chyba znów zagięła parol na Adka, skoro zaczęła się przy nim kręcić. Ciekawe, czy była gotowa na cudze dziecko. A może po prostu szukała rozrywki. Cześć. Cześć. Znaleźli ich. Odkopali, rozumiesz? Znaleźli i odkopali. Ale zaraz, kogo odkopali? No, różne szczątki, dokumenty, osobiste rzeczy, osobiste. Tato, mów jaśniej. IPN prowadził badania w Lesie Krzyczyńskim. No i chyba znaleźli mogiłę tych z oddziału ojca. Całe życie na to czekałem. Zaraz, to chodzi o tych żołnierzy z oddziału dziadka? Tak. Musimy tam jechać Ale natychmiast. spokojnie, pojedziemy. Dobra, jedziemy natychmiast. Nie wiedziałem, że coś cię jest w stanie oderwać od tego fotela. No, nie dogaduj, tylko szukaj mapy, żeby wiedzieć, jak tam dojechać. Dobra, nie potrzebuję mapy, mam nawigację. Przejedziemy się moim nowym samochodem. O, kupiłeś nowy wóz? No, wiesz, musiałem kupić, żeby zdobyć nowe zlecenia. A przypomnij mi, żebym zadzwonił do Leżuni z drogi, że wrócimy później. No, dobra, zbierajmy się. Niech pan zabierze to diabelskie ustrojstwo nawet za darmo. Za darmo to nie możemy, bo to by była darowizna. Ale co, 10 złotych wystarczy? No nie no, ale bez przesady, przecież to dobry sprzęt jest porządny. No, sprzęt rzeczywiście wygląda na sprawny i mało używany. No, na szczęście. To co, bierzecie go? Oczywiście. A może pani wyjawić, dlaczego pani jest taka cięta na to narzędzie? Proszę pana, przez to cholerstwo mój mąż prawie rękę stracił. A widział pan muzyka bez ręki? A wie pani co, raz widziałem takiego perkusisty, co nogami grał. Daj pan spokój. A skrzypka bez ręki to pan widział? No ale to co męża na piłowanie tak wzięło? Uparł się, że na naszej działce zbuduje altankę do grillowania. Tylko że to łamaga jest. I prędzej sobie zrobi krzywdę, niż tą altankę wybuduje. No, jak mojemu wujowi przy budowie jeden majster elektrycznym kablem po kolanie przejechał, to krew się lała strumieniami. Nie, no ja nie mogę tego słuchać. Dobrze. To ja proponuję 30 dni i 200 zł pod zastaw. Dobrze, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale zgadzam się. Super, to poproszę o dowód osobisty. Facetów nie można niańczyć. Każdy powinien umieć coś zrobić koło domu. Kobieta zamiast narzekać, powinna pozwolić mu się wykazać.
Dobrze, żeście na mnie trafili. Nawet pomagałem. A te naukowce to były. 2 studentów nawet nocowałem u siebie. A długo tutaj działali? A za 3 tygodnie kopali. Porozciągali sznureczków, każdy kamyczek pędzelkiem czyścili, każdy paproch. No, żeby szczątków nie uszkodzić, żeby niczego nie przeoczyć. No, powykupowali kości, pozbierali resztki, pakowali do skrzynek i powywozili wszystko. A pan co, kogoś bliskiego tu stracił? Mój dziadek tu w tym grobie miał leżeć z innymi. Całe życie szukałem tego miejsca. Całe życie. Ojciec też. Znaczy się, nie rozstrzelali go tutaj? Nie, cudem ocalał. Był ciężko ranny, a inni zginęli. Cały oddział liczył 23. Ale po potyczce zostało tylko 9. I tu ich dopadli. No, u nas we wsi mówili, że tu w lesie jest mogiła. Dobrze, że się wreszcie znaleźli. Cześć, kolego. O, cześć, dziadek. Co tam, tęsknisz za mną? Trochę, ale Benia cię godnie zastępuje. Tak? Nie podrywacie? Bo ona słyszałem, że wiesz, lubi przypojeżyć. No, czasami aż za bardzo. Cześć, Jadek. Wpadłeś pomóc? A co, nie radzicie sobie? Radzimy, ale to zawsze jakaś odmiana. Znudziłaś się już lolkiem? Tam. On mi się nigdy nie znudzi. Beńka! Noż kurde, rzecz, no. No widzę, że u was kupa śmiechu. No, jak w cyrku. Benia czasami wkurzała mnie tymi swoimi końskimi zalotami. Ale tak na ogół to była w porządku. Nawet ją polubiłem. Cześć, tatuś. No jak tam? Poprawiłeś grafik dla tamtego Lombardu? No tak, ale mam inną sprawę. A o co chodzi? No bo jest wieczorem taka gala MMA. Dostałem wejściówki i nie mam z kim zostawić młodego. Moglibyście z mamą się nim dzisiaj zająć? A co tak nagle? No, dopiero się dowiedziałem o tych wejściówkach, a bardzo chciałbym tam być. Przykro mi, ale jesteśmy już umówieni. Kurczę, nie możecie tego jakoś odwołać? Koleżanka mamy otwiera nową restaurację. No. Mamy już prezent, zarezerwowany pokój w hotelu i dopiero jutro wracamy. Kurczę, no bardzo chciałem się tam pojawić. No trudno, synek. Przy dziecku wszystko schodzi na drugi plan. Najpierw obowiązek, a dopiero potem przyjemność. No tak, tylko że wiesz, ja mam teraz same obowiązki, a zero przyjemności. A może Marta by została? Odpada. Ma jakieś plany na wieczór. Umówiona jest z kimś. Pewnie znowu się umówiła z tym Wojtkiem. Nie wiem, tatuś, może? Kurczę, trochę mnie ta odmowa staruszków zaskoczyła, ale miałem pecha, że akurat wyjeżdżali. No trudno, trzeba było spróbować innego wariantu. Pan Bogumił był bardzo poruszony po obejrzeniu miejsca ekshumacji żołnierzy. Nie mógł zapomnieć o poległych. Coś z tym trzeba zrobić. Zasługują na więcej niż taki lichy krzyż z gałęzi. Ale, tato, przecież tu już nie ma grobu, rozumiesz? Ale jest miejsce Zabrali ich stąd. uświęcone krwią. Ale rozumiesz, od tego są jakieś instytucje, jakieś służby. No co ty sam zrobisz? Postawię im pomnik. Jestem im to winien, szczególnie jednemu. A co ty jesteś im winien? Życie. I swoje, i twoje. To, że jestem na tym świecie, że ty jesteś. Że możesz żyć jak człowiek, bez strachu, nie oglądając się za siebie. To co robisz wieczorem? Nawet o tym nie myśl. Ej, no przecież ja nawet nie zdążyłem nic powiedzieć, nawet nie wiesz, o co chodzi. Adek, ja dokładnie wiem, o co ci chodzi. Tak, a jesteś chrzestnym, czy nie? Jesteś, czy nie? Jestem, ale to nie ma nic do rzeczy. No jak nie ma, stary? Przecież przysięgałeś pomagać rodzicom w potrzebie, tak czy nie?
Tak, ale to się tyczy trochę innych spraw. Niby jakich? No, że na przykład ciebie zabraknie, tak? Tak jak Patrycji. O. No to wyobraź sobie, że dzisiaj wieczorem nie zabraknie, tyle. Adek, ciebie nie zabraknie, tylko chcesz się iść zabawić, tak? Zabawić. Posłuchaj, Loluś, patrz. Dziecko będzie wykąpane, najedzone, stary. Będzie cały czas spało, a ty nie będziesz musiał nic robić. Ale ja się do tego nie nadaję, no. A jak się obudzi, to będzie po mnie. No co ja wtedy zrobię? Pamiętasz, ile się tutaj dzieciaków przewinęło przez Lombard i z każdym radziłeś sobie świetnie? Ty mnie nie bierz pod włos. Ale patrz, potraktuj to jako trening. Trening czyni mistrza. A jak będziesz miał kiedyś dzieci, to będzie jak znalazł. Swoje to swoje, a to jest co innego, no. Tak, co innego, no. No, Loluś. Loluś, a co ty taki nieużytek jesteś? Pomóż szefowi. O, proszę, to może się zgłosisz. Ale Adek prosi ciebie. No właśnie. No, Loluś, posłuchaj mnie teraz, przyjacielu. Ja to zapamiętam na bardzo długo. Uwierz mi, że naprawdę będę ci wdzięczny. Bardzo, bardzo wdzięczny. Co, Loluś? Dobra, ale jak coś się stanie, to jesteś w 15 minut z powrotem. Przyjeżdżam z odsieczą choćby z Marsa. Tak, uważaj, bo uwierzę. To co? Widzimy się wieczorem? Niech ci będzie, no. No, i to chciałem usłyszeć. Adek postawił mnie przed faktem dokonanym. Jeszcze nie zaczął mówić, a ja już wiedziałem, że spędzę wieczór z małym. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy dobrze trafiłem. No, powie pan, o co panu chodzi, to ja powiem, czy pan dobrze trafił. Chcę uzyskać moją piłę tarczową. Moja żona schowała ją przede mną w jakimś lombardzie. Tłumaczyła dość mętnie, więc nie wiem, czy to tutaj. Rzeczywiście, była tu pana żona i piła też jest. O, chcę odzyskać, bo robota stoi. Kończę budowę altanki. Bez elektronarzędzi nie ruszę do przodu. Doskonale. Tylko potrzebujemy umowę, którą podpisaliśmy z żoną i upoważnienie od żony na wykup sprzętu. Panie, to niemożliwe. Ta jędza nie pozwala mi nic robić. Boję się o moje ręce. No, może ma trochę racji. Uważa mnie za nieudacznika. Ale ja mam jeszcze coś do udowodnienia. No ale pan się chyba zranił. Bo ona stoi mi nad głową i zrzędzi. Wszystko przez nią. Albo po prostu się o pana martwi. Z tego, co słyszeliśmy, jest pan muzykiem. Martwi się o moją karierę. Ubzdurała sobie, że zdobędę największe sale koncertowe świata, ale ja już w muzyce nic więcej nie osiągnę. A to coś poważnego? Tam, głupstwo. Listwa mi się obschnęła i poszło po palcach. To może jednak żona miała trochę racji, zabierając panu tę piłę. Widzę, że jeszcze macie jej stronę. Muszę iść do sklepu po nową piłę. Nie trzymamy niczyjej strony. Po prostu bez upoważnienia żony nie jesteśmy w stanie panu pomóc. Rozumiem. W takim razie nic nie załatwię. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Klient najwyraźniej nie miał smykałki do majsterkowania. Z drugiej strony, czy żona powinna mu tak brutalnie zakazywać realizacji pasji? Chyba powinni to rozstrzygnąć między sobą. Wieczorem Karol pełen obaw stawił się w mieszkaniu Adriana, by pod jego nieobecność zająć się małym Sebastianem. Okej. No nie bój się, wszystko będzie dobrze. Zresztą zapisałem ci wszystko na kartce. No dobra. No będzie dobrze. No będzie dobrze. Dobra, dasz sobie radę, tak? Tak. Na razie. Tylko odbieraj telefon. Dobra, wracam maksymalnie o północy. Będzie dobrze. Lolek miał pełne gacie, ale ja się tym nie przejmowałem. Jak ja sobie radziłem z dzieckiem, to Lolek tym bardziej. Wyprawa do lasu, w którym ojciec Bogumiła otarł się o śmierć, przywołała falę wspomnień. Cześć. O, cześć.
Jest Adek? Nie, nie ma, już poszedł. Co za niespodzianka. Czyli to był pomysł twój czy jego? Jaki pomysł? Że podobno nie miał kto się dzieckiem zająć, podobno ty też nie mogłeś. No nie mogłam, ale plany się zmieniły. Mówiłam Matkowi przez telefon, ale o tobie mi nie wspomniał. No to świetnie, to nic tu po mnie. Tu masz chusteczki nawilżające, pampersy, może nie będą potrzebne. Mleko jest w kuchni. Wiem, jak to działa. Dzięki. No dobrze, to... Co? Co? Adek na pewno specjalnie tak zrobił, żebyśmy się spotkali. Do tego jeszcze wyszło na to, że ja to wymyśliłem. No głupio mi było. Tato, kolacja gotowa. Coś się stało? A co tatę tak na wspominki wzięło? Na stare lata, moje dziecko, człowiek staje się sentymentalny. No tak, ja wiem, że tata przeżywa bardzo tamtą historię. Do tego jeszcze ten wyjazd. To był cud. Tego inaczej nie da się wytłumaczyć. Ten kawałek blaszki uratował mojemu ojcu życie. Kula ześliznęła się po metalu i ominęła serce. Przeżył. Najświętsza panienka wzięła go w opiekę. Tak często o tym mówił. Nie zdołał odnaleźć ich grobu. Niemcy zakopali ich jak psy pod drzewem. Nie zdołał upamiętnić swoich kolegów żołnierzy. Dobrze, wystarczy tych wspominków, tato. Chodźmy coś zjeść. Wierzył, że kiedyś znajdą to miejsce. Przed śmiercią kazał mi przyrzec, że się tym zajmę. No i co tata zrobi? To, co jeszcze mogę. Na stare lata. Pilnuj go. Ej. Dobrze, że przyszłaś, bo nie wiem, jakbym sobie poradził z tą awarią. Dałbyś radę. Faceci też potrafią być czułymi opiekunami. Nie? Ej. Ładnie wyglądasz. Jak z obrazu Wyspiańskiego. Pogadamy trochę? Pogadamy trochę? Cześć. Cześć. Jest Tadek? Nie ma. Marta? Cześć, Wojtek. Co ty tu robisz? A co? Przyszedłem nie w porę? Nie no, coś ty. O, widzę, że ładnie Jadkowi syna wychowujecie. Głupio wyszło z tym spotkaniem z Martą i wspólną opieką nad synem Matka. Ale z drugiej strony cieszę się, że Wojtek nas zobaczył razem. Niech się chłopak pomartwi. Następnego dnia Lolek przyszedł do pracy w kiepskim nastroju. Wydarzenia poprzedniego wieczora jednak popsuły mu humor. Aż wypij, to cię pokrzepi. Chyba mało spałeś tej nocy. A, nie jest tak źle. No ale opowiadaj, jak sobie poradziłeś? A to nie ma co opowiadać. Było okej. No to przeszedłeś chrzest bojowy. Teraz to już tylko postarać się o swoje. Na razie to się nie zanosi. Mam tylko nadzieję, że Adek się nie przyzwyczai i nie będzie mnie częściej angażował. A mały Sebastianek jak? Polubił cię? Trudno powiedzieć.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Ostrożnie, to najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. Oczywiście. Zaraz pomogę panu. O, Dziękuję. No dobrze. Co pan chce z tym zrobić? Sprzedać. No, jak to jest dla pana takie cenne, to może zastawić. Nie. Jestem za stary, nie zdążyłbym zbierać pieniędzy na wykup. Muszę sprzedać. Okej. No, te znaczki wyglądają na stare i bardzo cenne. No, bo takie są. Całe życie je zbierałem. Co, nie żal panu tak po prostu ich sprzedać? Są rzeczy ważniejsze. No dobrze, okej. To będziemy na pewno potrzebowali pomocy specjalisty, w sensie fachowca. On wyceni kolekcję. Zgadza się pan? Tak. 20 lat temu pewien kolekcjoner dawał mi za całość 10 000. No ale wtedy nie było takich znaczków jak ta jedynka, ten. Rozumiem, ale ekspertyza fachowca na pewno się przyda. To może być nawet z korzyścią dla pana. No dobra. Zainteresował mnie ten starszy pan. Rzadko trafiają do nas kolekcjonerzy z ofertą sprzedaży. A ten wyglądał na trochę zagubionego, więc chciałem mu pomóc. Adrian czekał na Martę. Poprosił, by pod nieobecność rodziców kolejnego dnia także zaopiekowała się Sebastianem. Co tak późno, co? Nie podoba się? To trzeba było nianię zatrudnić. Albo po Lolkę dzwonić. Marta, przecież nie o to chodzi. Wiesz, że muszę iść do Lombardu. Maćkowi korona z głowy nie spadnie, jak trochę sam popracuje. A co ty się tak wściekasz na mnie? Bo świnia jesteś. Nie uprzedziłeś mnie wczoraj. No zapomniałem. Zapomniałeś. Rozmawialiśmy przez telefon. Powinieneś był mnie uprzedzić. Cicho, no dziecko śpi, tobieś nie przyszła. A po co miałam przychodzić, jak i tak była opieka dla niego? No ale co, źle? Pogadaliście sobie trochę? Fajnie było? Ty trzymasz stronę ojca, co? Też chcesz rozwalić mój związek z Wojtkiem. Marta, wiesz co? Jakby jedno spotkanie z Lolkiem miało rozwalić twój związek, to coś by było nie tak z tym związkiem, wiesz? Wojtek jest po prostu zazdrosny. No wiesz, widocznie dałaś mu powody. Ty nie miesz wszystkich może swoją miarą, co? Słuchaj, Marto, ja już mam dosyć tych twoich kombinacji i gierek. Ja odpuszczam. Tak? Tak. To po co było to wszystko? Dobra, ja muszę lecieć. Pa. Poradzisz sobie? Pa. Poradzę. Naprawdę nie planowałem tego ich spotkania. Ale jak Marta zmieniła plany, to nic jej nie mówiłem. W sumie to chyba wolałbym na szwagra Lolka niż tego synalka Korynta. To co? My robimy wycenę, tak? Zgadza się pan? Zgadzam się. A jak to zrobimy? Mam ten zbiór zostawić u pana? Tak, ale oczywiście dostanie pan pokwitowanie. No, ale na pewno nic nie zginie z tego zbioru. Niech pan się o to nie martwi, ja wszystkiego osobiście dopilnuję. Mało tego, dostanie pan 500 zł zaliczki i jeżeli pan chce, zrobimy zdjęcie każdej strony albumu i dołączymy do umowy. Zgoda. Miałem nadzieję, że ten klaser rzeczywiście będzie wartościowy i jemu uda się zrealizować zamierzenia. No, a my na tym zyskamy. A co ci te buty zrobiły, że tak je kopiesz, co? Mam ochotę wyjść ze złości bardziej niż buty kopać. No dobrze, ale co się stało? Zabrali mi samochód. Jak to zabrali samochód? Policjanci zatrzymali mnie do rutynowej kontroli. Sprawdzili dokumenty, zajrzeli pod maskę. Okazało się, że kradziony. Kostek, może to jest jakaś pomyłka? Żadna pomyłka. Po prostu dałem się wpuścić w kanał. No, dobrze, a co na to ten facet, od którego kupiłeś auto? Facet zniknął, szukaj wiatru w polu. Teraz zostałem bez samochodu, nie mam czym jeździć. Jestem bez kasy. Jeszcze grozi mi zarzut paserstwa. Dobrze, uspokój się, Kostek, trzeba pomyśleć. Ale co tu myśleć? Mam zakontraktowane stałe kursy. Teraz dołożą mi kary. Jak nic pójdziemy z torbami.
Poczekaj, może ojciec nam pomoże. Co tu ojciec? Przecież on nic nie ma. On sprzedał swoje mieszkanie, dołożył nam się do tego. On nie ma żadnych oszczędności. Ale widziałam, że ma jakieś stare pamiątki, może są coś warte. Co to? On się z nimi nigdy nie rozstanie. A znaczki? Znaczki? On je zabierze do trumny. One są dla niego więcej warte niż ty, ja i samochód razem wzięte. Myślę, Kostek, że musisz z nim porozmawiać. Mamy chwilowe życiowe problemy, czasami to się zdarza. On mieszka z nami, powinien się poczuwać. Co to miało być wczoraj? O co ci chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. Zalecasz się do mojej narzeczonej? To do szwagra miej pretensje, a nie do mnie. Słuchaj, lepiej się od niej po prostu odczep, rozumiesz to? A co? Znowu chcesz zarobić? Co ty powiedziałeś? Co wy wyprawiacie? Nic. Dość tego. To jest poważny biznes, a nie jakaś budka z piwem. Pan coś zastawia, sprzedaje, kupuje? Nie. No to dziękujemy i zapraszamy ponownie. Jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Lepiej o niej zapomnij, rozumiesz? Do widzenia. Myślę, że zrobię, jak będę chciał. Zobaczymy. Do widzenia. Co to miało być? Takiego jeszcze lolka nie widziałam. Byłam pewna, że przywali temu chłopakowi. Nie wiedziałam wtedy, że już kiedyś to zrobił. A taki niby grzeczny. Ale jestem głodny. A ty co, nie jeździsz dzisiaj? O tej porze już tankujesz? No widocznie ma jakieś powody. A tata niech się lepiej naje dosyta, bo za chwilę nie będziemy mieli co do garnka włożyć. Proszę, niech tata siada. No, co się stało? Co się stało? Wyrzucą nas z mieszkania za to, że nie spłacamy kredytu, a pieniędzy nie wystarczy nawet do końca miesiąca. No, przecież dokładam się do jedzenia, do mieszkania. No, chyba nie jestem dla was ciężarem. Nie, tata nie jest dla nas ciężarem, po prostu mamy kłopoty. Co się stało? No, ten samochód, który kupiłem, okazał się trefny. Jak to trefny? No kradziony. Policja mi go zabrała. Teraz nie mam ani samochodu, ani pieniędzy, nie mam jak zarabiać. Po prostu jestem w czarnej dupie. Elżunia, przynieś mi też piwo. Taki z ciebie kozak? Cicha woda? Możesz mnie puścić? Tak wygląda u ciebie pilnowanie dziecka? Benia, teraz ty zaczynasz? Zostałam mimowolnym uczestnikiem tej waszej rozruby. Mam prawo wiedzieć. Jakiej rozruby? Dzień dobry. Dzień dobry. Przyprowadziłem żonę. Czy teraz odzyskam swoją piłę? Tak, poproszę o umowę. Proszę, to jest umowa i upoważnienie. Na mnie Swoim uporem do grobu mnie wpędzisz. zbiję ci piękną trumienkę, ale zanim do niej trafisz, urządzimy grilla w naszej altance. Proszę o piłę. Tu jest umowa. Co ty tu robisz? Nic. Pilnujesz mnie? Nie. Nie. Wydawało mi się, że wczoraj wszystko sobie wyjaśniliśmy. No właśnie nie. Nie przypominam sobie, czy mówiłem ci wczoraj, że cię kocham. Wariat jesteś. Trochę. Chcę być przy tobie i ci pomagać. Mogę? No to macie problem, moje dzieci. Jak to my mamy problem? A co, ojca nie obchodzi, że nas wyrzucą z mieszkania? Nie, tak od razu nie wyrzucają. Może dorzuciłby się ojciec do nowego samochodu. Nie mam z czego. Wszystko wam oddałem. Można sprzedać trochę tych taty rupieci. Myślę, że są coś warte. Znaczki na przykład leżą bez sensu. Już nie leżą.
Ale co to znaczy? Potrzebowałem pieniędzy, więc oddałem klaser do Lombardu. Ale przecież te znaczki były dla ojca jak relikwia. Zgadza się. Ale potrzebowałem pieniędzy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No przecież ojciec wszystko ma. Na co ojcu te pieniądze? Na pomnik. No ale tata jeszcze nie umiera. Nie dla mnie. Dla nich. Ale dla jakich nich? Dla poległych. Nie no, co ojciec najlepszego zrobił? No przecież to jest historia, to są wspomnienia, no. I dlatego trzeba pamiętać. Wy młodzi za lekko podchodzicie do tych spraw. Wydawać pieniądze na jakiś pomnik w lesie to już naprawdę jest przesada. Moje znaczki, moje pieniądze, mój pomnik. Zrobię, jak będę chciał. Do Lombardu przyszedł wezwany przez Karola rzeczoznawca. Miał ocenić wartość zbioru znaczków przyniesionego przez pana Bogumiła. Co to za znaczki? No to właśnie... Niech pan mi powie. Klient chyba zbierał całe życie. Interesuje nas, ile to może być mniej więcej warte. Zbiór od sasa do lasa. Trzeba by to trochę uporządkować. A jest coś cennego? Już na pierwszy rzut oka widzę sporo cennych poszukiwanych przez filatelistów okazów. No dobrze, na ile by pan wycenił całą kolekcję? Żeby podać realną wartość, musiałbym oszacować każdy ze znaczków osobno. Zaraz dokładnie się temu przyjrzę i porównam z aktualnymi wycenami. Okej, to ja nie będę przeszkadzał. Zostawiłem eksperta, żeby mógł w spokoju przyjrzeć się kolekcji i ocenić jej wartość. Ja musiałem zająć się swoją robotą. No i jak? No i jestem prawie gotowy. Mam tylko problem z tą jedynką. Gdyby miała certyfikat PZF, byłaby warta naprawdę duże pieniądze. Ponieważ nie widzę certyfikatu, więc muszę oszacować tak, jakby go nie miał. Co to jest ta jedynka? Bo to pan Bogumił też o tym wspomniał. Jest to seria pierwszych polskich znaczków. Pochodzą z 1860 roku. Jest ich na rynku sporo, ale o wyjątkowości decydują niuanse. O, tutaj kasownik ma taki fioletowy odcień. To czyni z tego znaczka unikat w tej kategorii. No dobra, to jak pan myśli, ile to jest warte? Ja kupiłbym tę kolekcję za 15 000 złotych. To pan, a ja się pytam, ile to jest warte. O, widzę, że szanowny pan nauczył się czegoś od mistrza Kazimierza. Proszę pana, ja chcę tylko uzyskać jak najlepszą cenę dla klienta. Sprzedać całość będzie trudno, ponieważ kolekcjonerzy szukają pojedynczych okazów. Ja oferuję kupno całości, ponieważ te znaczki posegreguję. To na ile pan wycenia te segregacje? No dobra, dorzucę jeszcze 500 i ani grosza więcej. Czyli 15 500. No dobra, to ja się muszę zastanowić. Proszę. Myślę, że ekspert uczciwie podszedł do wyceny i transakcji. Ale nie mogłem mu tak po prostu odpuścić. Piły ostatnio u nas w modzie. No ale więcej niż 20 zł nie mogę dać. Królowo złota, nie da rady więcej? Nie. No dobra, niech będzie to 20. Dobrze, i jeszcze umowa. Proszę. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Była tu? Ale kto? Moja żona, niech pani nie daje. A nie, nie było. Jeszcze nie zdążyłem wziąć piły w ręce, a już zniknęła. I żona też. Może coś jej się stało? A szlak mnie prędzej trafi, niż jej się coś stanie. Może poszła gdzie indziej. A to co? No, piła. Biorę. Ta to nawet lepsza, bo pan jest muzykiem, prawda? No tak, a co? No bo na niej to można zagrać, jak to na pile. O, i to jest myśl. Kupię ją jako instrument, żona nic mi nie powie. Ile? No, wie pan, jak za instrument, to 100 zł. Ile?
No tyle kosztują instrumenty. Sam pan wie. A paragon? Po dogadaniu się z rzeczoznawcą, Karol udał się do domu właściciela znaczków, by przedstawić mu propozycję wyjścia z sytuacji. Ja przepraszam, że tak niepokoję, ale nie chciałem po prostu z tym czekać do jutra. No, to z pewnością ma pan dobre wieści. No, mam nadzieję. Znalazłem kupca na pana kolekcję. Kolekcjoner za całość da 15,5 tysiąca. Wspaniale, ja wiedziałem, że ta kolekcja to skarb. Tak, tak. Szczegóły transakcji panowie już omówią bezpośrednio. Chciałem tylko uprzedzić, że Lombard bierze 20% prowizji za pośrednictwo. To dużo. Ale co tam? Widzę, że rozrzutny się tato zrobił. Obcym pieniądze rozdaje, a własnemu synowi wsparcia odmawia. Rozrzutny to był twój mąż, kupując kradzione auto. Obcym naciągaczom prezent zrobił. Co się stało, to się nie odstanie. Pieniędzy już nie odzyskam, a zarabiać trzeba. Ja wam wcale nie bronię zarabiania. Ale przecież pieniądze za te znaczki rozwiązałyby nasze problemy finansowe. Starczyłoby idealnie na pierwszą ratę leasingową na nowy wóz, a resztę to już bym ojcu jakoś tą pożyczkę spłacił w ratach. Jeszcze poprzedniej mi nie oddaliście. Ale sam ojciec mówił, że się nie pali. Zgadza się. Ale teraz mam swoje plany co do tych pieniędzy. Nie, no pewnie, pewnie. My nie będziemy mieli z czego żyć, a ty sobie będziesz wystawiał pomniki w lasach. Ja w ogóle taty nie poznaję, no. W ogóle taty nie poznaję. Już sam tata mówił. Rodzina jest najważniejsza. I dlatego muszę wypełnić wolę ojca. Bohatera. Trochę mi głupio było siedzieć w centrum rodzinnej awantury, ale zrobiło mi się szkoda tych ludzi. Chciałem im pomóc. Postanowiłem dorzucić do tej rozmowy swoje 3 grosze. Przepraszam, ale jeżeli mogę się wtrącić, ja chyba mógłbym panom pomóc. Przepraszam bardzo, ale pan to już się naprawdę wystarczająco przysłużył. Ja bardzo dziękuję. Czekaj, daj panu mówić. Panowie, wystawianie pomników w miejscach martyrologii to nie jest taka prosta sprawa. Wydaje mi się, że zebranie pieniędzy to jest najmniejszy problem. No, ale to najważniejsze. Tak, natomiast potrzebna jest jeszcze dokumentacja. Dopiero wtedy może zająć się tym Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a ich śledztwo może zająć trochę czasu. No, to nie wiem, czy dożyję. Ale nie, to jest raczej kwestia miesięcy, nie lat. Natomiast później można by się zwrócić o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Może nawet marszałek województwa coś dorzuci. To myśli pan, że coś dołożą? No myślę, że tak, a nawet jeżeli nie, to na pewno pomogą z formalnościami w lasach państwowych. Z wydzieleniem działki, z załatwieniem pozwoleń na budowę. Nie pomyślałem o tym wszystkim. No widzą panowie, a ja pomyślałem, że w ten sposób mogą się panowie dogadać, bo pieniądze będą potrzebne dopiero na końcu. Tato, ja oddam wszystko w ciągu kilku miesięcy. Ja będę harował dzień i noc, dzień i noc. No. Nie rozpędzaj się. Jeszcze mi w uszach brzmią wymówki twojej żony. Wstyd mi przed panem. Do pana Bogumiła dotarło, że działał zbyt pochopnie w sprawie pomnika. Szkoda mi też było jego syna, który miał pecha w transakcji z samochodem. No, a wystarczyło spojrzeć na sprawę z boku, bez emocji. Zgodnie z zaleceniem Karola, by spokojnie załatwić interesy, pan Bogumił pojawił się w Lombardzie jeszcze przed jego otwarciem. To jest właśnie pan Ziomecki, który chciałby kupić Bardzo miło. pana kolekcję. Bardzo mi zależy, żeby te znaczki dostały się w dobre ręce. Dawały mi radość przez większą część życia. Proszę się nie martwić. Jestem kolekcjonerem starej daty i potrafię uszanować stare, piękne rzeczy. Bardzo mnie to cieszy, tylko wie pan, ta cena... O, panie Bogumile, ale dogadaliśmy się, tak? No tak, ale no jak pan potrąci swoje, to mi zostanie za mało pieniędzy. No chciałbym te 15 na rękę. To by było z prowizją Lombardu 18 tysięcy. No, na to nie mogę się zgodzić. 15,5 tysiąca to jest moja granica opłacalności.
To może pan zejdzie trochę z prowizją. Ale panie Bogumile, no za 12 000 też pan postawi pomnik. No tak, ale tu chodzi o syna. No przecież pan wie. No dobra, Lombard weźmie 2000 prowizji. To chyba każdy będzie zadowolony. Okej. Stoi. Dziękuję, panie Karolu. Dobrze. Dziękuję. No i dopięliśmy transakcję. Wszyscy chyba byli zadowoleni, chociaż dla Lombardu byłoby lepiej, gdybyśmy sami sprzedali znaczki. No ale z drugiej strony kasa była szybka. To też było ważne. $13,5 tysiąca. Pomnik może poczekać. My ciągle żyjemy. Dziękujemy ci. Ratujesz nas. No, to chyba nie pierwszy raz. Ja spłacę wszystko, co do grosza, jak tylko stanę na nogach. Musisz obiecać jeszcze coś więcej. Pamiętasz, co mówił ten chłopak z Lombardu? Jeśli ja nie zdołam wypełnić tego przyrzeczenia, musisz to zrobić ty. Co tata w takie patetyczne tony uderza? Obiecaj. Obiecuję. No. Na razie taki krzyż musi im wystarczyć. Postawimy pomnik. Ale trochę później. Obym doczekał. Nie no. Co ty, tato, no doczekasz. Różnie bywa. Ale jeśli nie ja, to ty musisz. Pamiętaj, obiecałeś, że postawisz ten pomnik i że oni nie zostaną zapomniani. Tak będzie. Masz. Weź to. I pamiętaj. W następnym odcinku ojciec zabrania synowi nałogowego grania na komputerze. Miałeś nie grać! Tak, to zabroń mi! Wojtek, co ty robisz? Zwariowałeś? Wojtek, no zwariowałeś! Mąż Sandry dowiaduje się o jej romansie z Maćkiem. Myślałaś co, że się nie dowiem? A pan to kto? Mąż Sandry. Miło mi cię poznać. Hofer dostrzega potencjał w złomie znalezionym przez Roleckiego. Stop! Co stop? To jest idealna alegoria człowieka postmodernistycznego. Puste ożebrowanie, obwieszone kosztownymi śmieciami. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.